Naprawdę fajnie i solidnie pływa. Ja sobie zawsze te promienie wiążę. Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy dużego żuczka na duże klenie. Zawsze te żuczki robimy na 12, na przykład coś około. Tutaj zrobimy na 10 streamerowej, czyli dodatkowo jeszcze przedłużony ten trzonek. Przynęta będzie miała, żuczek będzie miał niecałe 2 cm, także to już jest jakiś fajny kąsek. Potrzebujemy kilka podstawowych materiałów, żeby właśnie zrobić taką przynętę. Przede wszystkim pianki w 3 kolorach. Potrzebujemy brąz, czarną i białą. Zamiast białej możecie sobie dać na przykład jakiś inny kolor, żeby było dobrze widać. Białą dobrze widać, kontrast z czarnym jest. Promienie piór pawia, z tego zrobimy nóżki. Haczyki akurat streamerowa 10 622 moja seria. Chcecie zrobić większego, nie ma problemu, 8 haczyk, a nawet 6. Wiem, że robią naprawdę niektórzy bardzo duże żuczki. I dubbing, Peacock dubbing, kolor dokładnie to jest UV Dark Blue, bardzo fajny dubbing, fajne kolory. Nitkę będę miał 6.0, to jest Troutline, klej do wzmocnienia, podstawa przy piankach, jakieś tam narzędzia, finisher, nożyczki, tutaj mamy jakiś tam nożyk, linijkę. Ja Wam powiem, jakiej grubości, jakiej szerokości paski trzeba wyciąć. Także myślę, mamy omówione wszystko, więc zaczynajmy. Zrobimy takiego żuczka. Większa wersja na haczyku streamerowym, mniejszym streamerowym, to jest akurat 10 streamerowa, czyli lekko przedłużony też trzonek. Wersja lepiej pływająca, coś na po prostu większe klejenie, ale miałem już, wykonywałem już dla klientów wzory na haczykach, 8, a nawet 6. Naprawdę bardzo duże klenie, lubią duże żuki. Zresztą spinningiści o tym wiedzą, tak? Oni łowią na naprawdę duże imitacje. Także 50, 60 klenie bez problemu takie duże żuczki po prostu biorą, tak? A więc tak, co potrzebujemy? Przede wszystkim pianki, tak? Tutaj jak widzicie pianki, te 3 kolory będziemy używać. No ale rozpoczynamy od haczyka. Haczyk 622 10. Tam jak chcecie zrobić jeszcze większą wersję, no to śmiało się nie przejmujcie. Mocujemy pierwszy haczyk. Mocujemy haczyk. Mamy nić, to jest nić Troutline 6.0, czarna. Macie inną, ale nie mniej jak 6.0. Może być też płaska 75, setka, GSP. Przechodzimy nicią już naprawdę na łuk kolonkowy. I to jest tak, musimy sobie pianki przygotować. Tak, ja mam taką matę do cięcia. Linijka jakaś to stalowa, jakiś tam skalpelek, nożyk. I to jest tak, zawsze tą piankę grzbietową przy takiej wielkości przycinam gdzieś na jakiś centymetr, tak? Mamy pasek taki centymetrowy, fajnie można sobie zawsze pociąć. Tłów zrobimy też z pianki, czyli to jest, tak jak mówiłem, wersja lepiej pływająca. Tutaj zawsze robię gdzieś około pół centymetra. No i mamy. Biały pasek też jako taki sygnalizator, lepiej to widać z daleka. Macie inny kolor, pomarańcz, żółty, różowy też może być. Biały kontrast z czarnym jest, fajnie też widać. Więc dobra, pierwszym będziemy mocowali czarny pasek, ale musimy sobie go tutaj tak podciąć. Także podcinamy. Przykładamy od góry, jakieś takie luźne nawoje i zaciągamy. Zaciągamy zawsze tak w miarę delikatnie, z czuciem. Mamy podwiniętą nitkę, także ten tłów się nie będzie ślizgał. Myślę, że jest w miarę ok. Dobra. Mamy tak. Teraz bierzemy brązowy pasek, też sobie go przytniemy, ale tylko tak z jednej strony. Z tego paska nawiniemy tłów, tak.
Przechodzimy do przodu, mniej więcej powiedzmy 2/3 długości. Tutaj wiadomo więcej, tutaj mniej, tam później zrobimy taką główkę. Tak, dajemy jakiś superglue. Superglue fajnie łapie pianki, tak? Lekko naciągamy i nawijamy. Także nie dość, że pianka na grzbiecie, pianka na tułowiu, tylko wiadomo, jak dajecie klej, uważajcie, bo możecie się troszkę podkleić. O. I wygląda to ok. Dobra, teraz przeciągamy, przekładamy tą piankę grzbietową czarną. Dobrze. No i mamy. Tak to wygląda. Naprawdę fajnie i solidnie pływa, także nie tylko później możecie łowić stricte klenie, ale tą muchą możecie też połowić jako tak zwanego dry droppera, czyli ona na skoczku gdzieś u góry pływa, pod spodem podwieszacie nimfkę, także łowicie na 2 muchy, czasami na nimfę macie branie, czasami macie branie na żuczka, tak? Dobra. I tak, teraz musimy sobie przygotować nóżki. 4 zestawy nóżek z dokładnie pawia. Ja sobie zawsze te promienie wiążę. Zawsze wyciągam sobie te dłuższe promienie. I to jest tak, one dosyć fajnie się wiążą, więc tu nie ma problemu. Tu zrobimy tylne nóżki, powiedzmy, zrobimy z 3. Troszeczkę tu sobie wyrównam. I to jest tak, normalnie bierzecie, zawijacie, wyciągacie. O. I mamy nóżki. Jedne tylne, znów bierzemy 3 jakieś promienie. A te takie przednie, które też dodatkowo daję, to robię z 2. Dobra. I to jest tak, powiedzmy, mamy jedną parę tą tylną. Tu pod palcem czujecie mniej więcej, gdzie jest ten węzeł. Ja sobie wtedy składam zawsze razem. I przycinam. Mam je wtedy równo przycięte. Tak. Przykładam je. Ok. Teraz przyłożę je też z tej strony. Możecie sobie to wtedy przymierzyć jedne i drugie. Tak. Myślę, że jest ok. Odcinam. Żeby to tam gdzieś nie odpadło, troszeczkę superglue teraz daję na nić. Raz, 2, 3, ok. I zaraz zrobimy tą przednią część. W tym momencie ja się później nitką nie cofię do tyłu. Też od razu tutaj zrobię, powiedzmy, ten taki wskaźnik, tak, niewielki. Już na tym etapie.
Jest tu odrobinkę, myślę, szerszy, za szeroki. Troszeczkę go przytnę jeszcze. No też tak koło pół centymetra z reguły. Dobra, nożyczkami zawsze sobie jeszcze tutaj z tej przedniej części dosyć mocno przycinam. Tą tylną część możemy zawsze sobie przyciąć troszeczkę więcej i powiedzmy ten wskaźnik mamy już tu zrobiony. Ok, teraz tak, tutaj w to miejsce nawiniemy dubbing. To jest ten Peacock Dubbing UV Dark Blue, fajny kolor. Fajny kolor, teraz go. Fajny kolor, ogólnie fajny dubbing. O. Fajnie błyszczący. Dobrze się skręca na nici. Podwijam go mocno, powiedzmy z tyłu. Później nitką troszeczkę do przodu przechodzimy. Ale zawsze lubię go dać troszeczkę więcej tu, żeby ta główka taka była troszeczkę błyszcząca. Ok, i przechodzimy troszeczkę do przodu. Tu można paznokciami troszeczkę. No i dobra. Teraz robimy taką małą główkę. Też takie luźne nawoje i dociągamy. Dobra. Lekko naciągam piankę, odcinam. Zsunęło się. Dobra, później sobie to wygładzimy, ten dubbing. Damy troszeczkę kleju, będzie ok. Jeszcze takie robię zawsze przednie, tak samo nóżki, tylko teraz już robię podwójne promienie. Już nie muszą być, powiedzmy, takie masywne. Jedna związana para. Druga para też, tak samo sobie składam. Mniej więcej tym wiązaniem, tak. Odcinam. I mam dwie pary, można powiedzieć tak samo. Też przykładam. Z jednej strony. Tu sobie od razu przymierzam mniej więcej podobna długość, tak? Jak drugą parę daję. Zresztą, jeśli dacie za dużo, dwa luźne nawoje mamy i widzicie, możecie troszeczkę wyciągnąć. O. Możecie troszkę wyciągnąć. Dobra. Przykładam do tyłu. Troszeczkę mi ta nitka zjeżdża, bo już mocno na główkę wjechała. Ale tak, odetniemy. Ja tą nitką drobinkę do tyłu się wrócę i uformuję po prostu. I okej. Dobra, finisherek.
Tu możemy troszkę te nóżki poprawić. Troszeczkę kleju. Te pojedyncze włoski, które gdzieś tam na główce są, to one teraz wygładzą. Już tego nie widać, że tak to wygląda. No i mamy gotowe, tak? Większa wersja, ale nie największa. Można zrobić większe, także nie bójcie się wielkości przy żuczkach. Wiadomo, musicie mieć później troszeczkę inną muchówkę, taką trójeczką, może nie rzucicie takim żukiem. Weźcie sobie zestaw po prostu streamerowy, jeśli macie linkę pływającą. Większa imitacja poleci bez problemu. Zresztą celujecie w duże klenie, tak? Także tak to wyszło. Pokazałem wam parę tam rzeczy. Nie wiem, czy znaliście, że tak powiem, że możecie te pióra po prostu promienie wiązać. No ale możecie, tak? Zresztą to samo się robi z promieniami ze sterówek bażanta, tak? Ale to już do innych wzorów jeziorowych. Dobra, na dzisiaj tyle. W kolejnym filmiku zrobimy coś innego, już mam przygotowane. Wróciłem po wakacjach, więc więcej teraz jest przemyśleń było ostatnio, więc trzeba działać, tak? Także zapraszam do następnych filmików. Trzymajcie się. Cześć.